Szanowni Państwo, w tym materiale porównam ołówki automatyczne do warsztatu. Jeden z wcześniejszych moich filmów poświęcony był ołówkowi Lyra-Dry. Ten półautomatyczny ołówek wydawał się przyzwoitą i tanią alternatywą dla produktów marki Pika. Od tamtego czasu do mojego warsztatu trafiło jeszcze kilka innych marek. Czym się różnią propozycje innych producentów, czy warto się nimi interesować? Mam nadzieję, że ten materiał odpowie na te pytania. Skupię się w nim jednak na samych ołówkach. Wszystkie one bowiem współpracują z rysikami o średnicy 2,8 mm. Porównanie samych grafitów oryginalnego Pika, Lyra oraz tych znajdujących się w popularnych zwykłych ołówkach o twardości HB i 2B można zobaczyć również na wspomnianym wcześniej filmie. Dlatego w tym materiale nie będę poruszał już tego tematu. Wszystkie prezentowane tutaj ołówki mają podobną długość, wahającą się od 14 do 15 cm, z czego około 4 cm stanowi metalowa sekcja. Grubością są też bardzo zbliżone, w górnej części mają około 14 mm plus minus 1 mm, a metalowa sekcja ma około 6 mm. Pierwsza propozycja to ołówek marki Mik, dostępny w sieci sklepów Jula. W skład którego wchodzi ołówek, komplet wkładów i kabura, można czasem w promocji kupić nawet poniżej 10 zł, a regularna cena to około 13 zł. Co ciekawe, identyczną konstrukcję, ale bez wkładów i kabury, proponuje CMT w cenie 34 zł. Jeśli dobrze poszukać, pewnie znajdziemy tę konstrukcję jeszcze u innych marek. Kabura Mika sprawia wrażenie strasznie tandetnej, ale spełnia swoją rolę. Oczywiście CMT do niej też się zmieści. 6 dodatkowych wkładów to zdecydowany plus zestawu Mika. Co więcej, 2 z nich jest czerwonych, a kolejne 2 są żółte. Wkłady te są o pół centymetra krótsze od oryginalnych wkładów Pika i mają 12 cm. Taka drobna oszczędność. Mamy tutaj typowy mechanizm automatyczny, a wkład po wysunięciu dobrze się blokuje. Oczywiście w przypadku chyba wszystkich mechanizmów automatycznych w tego typu ołówkach duża ilość pyłu sprzyja jego blokowaniu się. Na YouTubie można znaleźć sporo materiałów, jak odblokowywać taki mechanizm. Ja tego aspektu nie będę oceniał, gdyż w ciągu roku użytkowania ołówka Pika drugiej generacji, którego celowo narażałem na nieprzyjazne warunki, nie przydarzył mi się tego typu problem. Ołówki Mik i CMT, mimo że są okrągłe, to nie będą turlać się po powierzchni, gdyż są wyposażone w clips. Na przycisku służącym do wysuwania wkładu znajduje się wykręcana temperówka. Zdjęcie strugaczki jest też potrzebne do włożenia nowego wkładu. W czarnej obudowie przycisku znajduje się otwór, przez który przechodzi grafit. W tych ołówkach można bez problemu stosować oryginalne wkłady Pika. Nie polecam wyciągania całego przycisku w celu wymiany wkładu. Przy wkładaniu z powrotem trzeba będzie bowiem uważać, aby nacięcia na jego bocznej powierzchni wsunęły się w prowadnicę obudowy. Jeżeli będziemy źle wciskać przycisk, możemy łatwo go zablokować w obudowie. Na koniec zaznaczę, że o ile ta prosta kabura spełnia swoją rolę, czy to zahaczona o pasek czy kieszeń będzie trzymała się w miejscu w trakcie wkładania i wyciągania ołówka, to klips przy samym ołówku jest średnio wygodny. Praktycznie identyczne propozycje marek Glashspitz i Sola są bardzo podobne do wcześniej prezentowanych rozwiązań. Z tym zastrzeżeniem, że metalową sekcję przykrywa plastikowy element, który możemy odkręcić. Dzięki temu z jednej strony mamy smukłą metalową końcówkę wygodną przy trasowaniu, zmieści się ona bowiem w otwory w przyrządach traserskich, z drugiej strony możemy mieć wygodny, niski chwyt ołówka, gdy potrzebujemy coś zanotować. Przyznam jednak szczerze, że nigdy nie odczułem niewygody w tym względzie, gdy posługiwałem się ołówkami innych marek.
Negatywnym zaskoczeniem był dla mnie fakt, że jest to jedyna z prezentowanych konstrukcji ołówków automatycznych, której rysik chowa się pod wpływem delikatnego docisku. Zdecydowanie blokada nie działa tutaj tak, jakbym oczekiwał. Ołówki nie będą się turlać po powierzchni, po pierwsze dlatego, że mają przekrój trójkątny, po drugie dlatego, że mają klipsy. Znowuż w górnym przycisku znajdziemy temperówkę, a pod nią miejsce do wsuwania wkładu. Podobnie jak w przypadku Mika i CMT, grafity dostarczone z ołówkiem są o pół centymetra krótsze od Pika. Oczywiście brak kabury sprawia, że to rozwiązanie dużo traci w stosunku do swoich konkurentów. Zwłaszcza, że używanie klipsu ołówka, choć lepsze niż w przypadku poprzedników, jest wciąż mało wygodne i troszkę uciążliwe. Kolejna z prezentowanych konstrukcji pochodzi od Hultafors. Jest ona inna od poprzednich. Przede wszystkim posiada kaburę. Wkład nie wsuwa się z powrotem do wnętrza, nawet gdy mocniej dociskamy ołówek. Zarówno kabura, jak i sam ołówek są płaskie, co sprawia, że nie będą turlać się po stole. Temperówka ulokowana jest nie w samym ołówku, a w kaburze przy jej klipsie. Co więcej, można próbować ją wyciągnąć, gdyż jest tam wsunięta na zatrzask. Jest to mało wygodne do robienia, ale wykonalne. Aby wymienić wkład, musimy wyciągnąć górny przycisk i tutaj jedyny negatyw. W moim egzemplarzu rurka na wkłady wychodzi razem z przyciskiem. Kabura spełnia swoją rolę. Ołówek możemy z niej swobodnie wyciągać, ona będzie trzymać się za paskiem lub w kieszeni. Przedostatnią konstrukcją, którą chciałem zaprezentować, jest Lyra Dry Profi. Tym razem mamy do czynienia z ołówkiem automatycznym z dobrze działającym mechanizmem blokady. Niestety wyprofilowanie znajdujące się w górnej części ołówka, które miało ograniczyć turlanie się jego po powierzchni, słabo zdaje egzamin. W górnej części kabury znajdziemy temperówkę, która jednak troszkę zwiększa grubość całości. Aby włożyć nowy grafit, należy wyciągnąć górny przycisk. Warto zaznaczyć, że Lyra oferuje swoje wkłady o długości 10 cm, ale do ołówka mieszczą się nawet te najdłuższe od Pika. Kiedy porównamy wersję Profi do półautomatycznej Lyra Dry, zauważymy, że rozmiar kabury się zwiększył. Dolna sekcja jest teraz ciut dłuższa i w całości metalowa. Niestety przekrój jest okrągły, a nie trójkątny, co przy niezbyt dobrze przemyślanym profilowaniu sprawia, że tak jak wspomniałem, nowa Lyra łatwiej turla się po powierzchni. W nowszej wersji nie mamy za to problemu z koniecznością chowania wkładu przed włożeniem ołówka do kabury, co było troszkę uciążliwe przy starej Lyra Dry. Kabura pewnie trzyma się za paskiem czy w kieszeni i swobodnie możemy wyciągać z niej ołówek. Ostatni z prezentowanych ołówków jest chyba jednym z najbardziej znanych, Pika Dry trzeciej generacji. Gdy porównujemy go do jego poprzednika, przede wszystkim zauważamy, że nowszy wariant jest większy. Jedną z zalet nowej wersji ma być polepszona blokada wysuniętego grafitu i rzeczywiście rysik nie chowa się do obudowy pod naciskiem. W górnej części widzimy dosyć gruby kołnierz. To jedna z modyfikacji, która ma od góry szczelnie zamykać ołówek w kaburze. Podejrzewam, że w ten sposób konstruktorzy chcieli zabezpieczyć mechanizm przed dostawaniem się pyłu do środka i blokowaniem mechanizmu ołówka. Na kołnierzu znajduje się wypustka w kształcie kulki, która ma ograniczać turlanie się ołówka. Ale podobnie jak w przypadku Lyra, daleko temu rozwiązaniu do ideału. Podobnie jak w poprzedniej generacji, temperówkę mamy na spodzie kabury. W
Wkład wymieniamy, zdejmując górny zielony przycisk i tutaj zauważamy kolejną znaczącą różnicę. Nie tylko przycisk jest większy, ale również pod nim znajduje się uszczelka. Można spodziewać się, że jej zadanie również polega na zabezpieczaniu wnętrza ołówka przed przedostawaniem się do środka pyłu i blokowaniem automatyki. Podobnie jak w przypadku poprzednika, kabura dobrze się trzyma na pasku lub na kieszonce, bez problemu można wkładać i wyciągać z niej ołówek. Wydaje mi się, że nie ma ołówka doskonałego. Pominę zacinanie się mechanizmów, bo z tego co czytam, zdarza się ono w prawie każdej konstrukcji, o ile popracujemy dłużej w mało korzystnych warunkach. No może ta nowa Pika lepiej pod tym względem wypada. Wydaje się, że nie bez powodu Pika jest liderem wśród producentów ołówków automatycznych do warsztatu. Na uwagę na pewno zasługuje też Lyra, która wciąż jest atrakcyjna cenowo. Poza drobiazgiem związanym z wymianą wkładów, warto też zwrócić uwagę na Hultafors. Konstrukcję Mika rozważałbym tylko jako bardzo budżetową alternatywę, pamiętając przy użytkowaniu, że jest ona bardzo delikatna. Jej pomarańczowego odpowiednika od CMT nawet bym nie brał pod uwagę. Z kolei dla szpic i Sola za brak kabury i praktycznie niedziałającą blokadę, a przy tym wcale nie najniższe ceny, są dla mnie całkowicie zdyskwalifikowane.